Fast food to jeden z najczęstszych wyborów Polaków, dlatego dzisiaj przetestuję je wszystkie, tylko że w mrożonych wersjach. W tym odcinku jest parę zasad. Odwiedzę każdy dostępny market w mojej okolicy, nie będę brał pod uwagę mrożonych pizz, no bo przecież mrożone pizze są wszędzie. W każdym miejscu dodatkowo wybiorę frytki, a na końcu wybierzemy ten jeden najlepszy mrożony fast foodowy produkt. A tak poza tym to witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na kanale IFMCHEF. Jeżeli jesteś tu nowy, zostaw suba. Umówmy się tak, jeżeli kiedykolwiek w życiu jadłeś bądź jadłaś coś mrożonego, to zostaw łapkę w górę. Zobaczymy, ile będzie osób pod tym materiałem. A zaczniemy od Aldiego. Mamy fryteczki, które są proste, cienkie. Te frytki najbardziej mi przypasowały z tych, które były dostępne na miejscu. Z reguły będę starał się wybierać takie same, ale jeżeli magazynowe stany nie będą na to przygotowane, to będę brał po prostu to, co najlepiej wygląda. Struktura frytek jest standardowa, są one dosyć średniej długości i smakowo jest naprawdę dobrze. A z drugiej strony mamy chrupiące paluszki z sera mozzarella i dipem z czerwonej papryki. I to była najbardziej interesująca rzecz, jaką znalazłem. Mrożonej pizzy było wszędzie full, ale to przykuło moją uwagę najbardziej z tego, co było dostępne. Zobaczymy sobie w środku, czy ten ser będzie ciągnący się. Jest! Ale mozzarella sticks. Jest to coś fajnego do spróbowania, ale panierka jest dosyć gruba. Ale podoba mi się, że ilość tego sera jest naprawdę zadowalająca i ciągnie się on naprawdę genialnie. I zobaczymy sobie, jak z dodatkiem tego dipu. Papryka? To jest paprykowy dip? Ej, spoko to pasuje. Spoko, no. On jest trochę słodki, trochę żurawinowy. Dla mnie to pasuje i fajne połączenie. Jakby coś takiego było dostępne w fast foodzie, chętnie bym to zamówił i na razie to wpada na pierwsze miejsce. Frytki myślę, że śmiało oceniłbym 5 na 7, a te paluszki serowe dam 6 na 7, bo naprawdę są na tyle dobre i na tyle ciekawe, że warte są spróbowania. Frytki oraz wybrany fast food będę oceniać osobno w 7-stopniowej skali, więc łącznie mogą one uzyskać 14 punktów. No to lecimy ze sklepem Netto i mamy zapiekanki oraz frytki i one są ciekawe, ponieważ to nie są zwykłe frytki, to są zakręcone frytki. One mają mega vibe tych McDonaldowych i są tak chrupkie, słuchaj to. Holy shit, bro. Są naprawdę kozak, ale czuć, że one są bardziej tłuste. A z drugiej strony mamy zapiekaneczkę z szynką oraz z pieczarkami. Pomimo zrobienia tej zapiekanki zgodnie z instrukcją, wyszła mocno spieczona. Smakowo jest ok, jest dużo przypraw. Mamy tutaj ser i szynkę, która nadaje charakteru, ale wyszła jak mocno spalona grzanka. Szczerze mówiąc, tych pieczarek nie ma to jakoś mega dużo. Tu dałbym 4, a frytki 6 na 7, bo naprawdę kozak i jest to coś innego. No to mamy propozycje z Lidla, fryteczki standardowe, proste, mega podobne do tych pierwszych, czyli z Aldi, ale wydaje mi się, że te z Aldi troszeczkę lepsze były niż te, ale i tak są dobre. Te z Aldi miały bardziej vibe McDonalda, a z propozycji fast foodowej nuggetsiki, które na opakowaniu mega przypominają te McDonaldowe i właśnie dlatego mnie to skusiło. W zestawie jeszcze mamy 2 sosy, curry oraz słodko-kwaśny, więc od razu sobie zobaczymy, czy faktycznie będzie to podobne do McDonalda. To jest zmielone? Zmielone. Myślałem, że to są kawałki mięsa, a nie, jednak nie. Ale w smaku nieźle. Tylko ta panierka troszeczkę taka jest napowietrzona. Zostaw lajka, to bierzemy połowę z tym sosem słodko-kwaśnym. A nie, to jest curry. Mocno orientalny, a słodko-kwaśny, zobaczmy, czy będzie bliski McDonalda. Ej, ma klimat. Jest mega podobny. Same nuggetsy nie do końca smakują jak te z Maka, ale w połączeniu z sosem już jest lepiej i jest taki McDonaldowy vibe. Jak na do dorwania fast food w sklepie, to jest to mega porównywalne. Dałbym 6 na 7, a frytki dałbym 4 na 7. Po zastanowieniu daję te nuggetsy na razie na pierwsze miejsce, bo ci powiem, że po 3-4 sztukach bardziej mi zasmakowały i naprawdę bardzo fajnie wjeżdżają, szczególnie z tym sosem słodko-kwaśnym. Ten curry niestety słaby, ale ten jest kozak. Teraz lecimy z Kauflandem. Mój błąd, ponieważ nie zauważyłem, że to ciastko, które tutaj kupiłem, robi się 35-40 minut w piekarniku, więc muszę chwilę jeszcze poczekać, aż się zrobi. Ale mamy już frytki, więc lecimy sobie z frytkami. Bardzo fajna struktura, one są trochę grubsze niż te, co testowaliśmy dotychczas. One mi przypominają frytki z KFC, jeżeli chodzi o grubość, ale w smaku według mnie są lepsze. Najlepsze frytki, jakie do tej pory były, daję tutaj 6 na 7. Jest naprawdę klasunia i czuć ziemniaka dużo bardziej niż w tamtych.
więc to jest super. Ale tego jestem najbardziej ciekaw. To jest takie coś a la ciastko z McDonalda. To jabłkowe. Ja to przekroję na pół, a nie zauważyłem, że to ma 600 gramów. Więc mi się wydaje, że żeby to kalorycznie i tam gramaturą odpowiedzieć, to po 100 gramów by to musiało być. Czyli w sumie macie 6 ciastek w cenie takiego jednego dużego, mrożonego gościa. I kroicie sobie na porcję i wyciągacie z zamrażarek, kiedy tylko chcecie. Czekam na to ciacho i będzie właśnie teraz. I mamy zrobione. Patrz jak to wygląda, ale to jest porcja. Jakby coś takiego dawali w Maku, to ludzie w Stanach byliby jeszcze grubsi niż teraz. No, to wygląda jak zawinięte rolo w kebabie. Więc sobie kroję takie dwie kosteczki. Ale to jest kruche. Ej, zobacz. Ej, to wygląda super, śmiałem. Czy to jest z rodzynkiem? Nie, to nie jest z rodzynkiem. Z rodzynkami? Ej, faktycznie, no nie. Z rodzynkami, jak sernik. Ale zrąbali. Czuć taki przecier jabłkowy. Dobre, no. W McDonald's jest taki sztuczny aromat, a tu czuć takie, jakby się wzięło te jabłka ze słoika. Kozak jest, no. Dobre. To może 7 dam to. No. 7, no, bo serio to jest pyszne. Ale te rodzynki trochę, w sumie nie czuć ich tutaj. Tak na samą myśl mnie trochę to odrzuca. Ale jest naprawdę koziro. Aktualnie dajemy na topkę. Jest to naprawdę produkt godny spróbowania. I makro też nie jest mega złe, bo 13 fatu na 100 to uważam jak na takie wypieki poprawnie. Frytki również. Kaufland na razie najwyższa ocena z wszystkich. Kolejny sklep jaki mam to jest Carrefour i tutaj przemierzając lodówkowe, zamrażarki. Znalazłem zapiekankę z rzemieślniczą, tak się prezentuje. Robiona zgodnie z czasem na opakowaniu. Tutaj już się nam nie zjarała, czyli ten czas do wypieku jest lepiej wyjaśniony. I również tu mamy opcję z szynką. Pachnie fajnie. Tak dosyć czuć te pieczarki. Zobacz, że ciągnie się ten serek. Jest mega miękka w środku, zobacz, widzisz, to jest mega taka puszysta, a z zewnątrz jest chrupiąca. To jest kwintesencja dobrej zapiekanki. A teraz sprawdźmy sobie, jak smakują te fryteczki. Są cienkie, są mega chrupiące, są też zakręcone jak U. Jak? Co? Dokończ w komentarzu. Ulubione są na U. Napisz. Mam dylemat, jaką opinię dać, ponieważ z jednej strony są dobre, a z drugiej strony są cienkie i przez to się mocno spiekły. Uważam, że dałbym je 4 na 7. Zapiekanka 6 na 7 jest naprawdę kozak, więc mamy tutaj wysoką opinię, ale ciastko zostawię na topce. Zobaczymy, czy coś lepszego jeszcze tutaj będzie. A jeszcze parę sklepów przed nami, więc oglądaj do końca. Żabka. Teraz lecimy sobie z żabką. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to patrz, troszeczkę inne są. Te frytki wydawały mi się najciekawsze z tych wszystkich. Od McCaina. Dedykowanych firmy z żabki, czyli ich rodzimych niestety nie mieli, ale wziąłem po prostu to, co było najciekawsze. Miękkie w środku, chrupiące na zewnątrz, czyli idealne jeżeli chodzi o ziemniaczki. Ale jeżeli chodzi o frytki, no to ja jestem największym fanem tych zwykłych, prostych i te są dla mnie troszeczkę przekombinowane. Coś jak łódeczki, tylko że po prostu w innym kształcie. A z tej strony mamy takie trójkąty serowe. One są z dodatkiem... To jest wegetariański ser. Panierka z chipsów tortilli. To jest wegetariański ser Gouda, dojrzewający ser cheddar. Mamy takie trójkąciki i teoretycznie w środku powinien być ten ser. On nie jest ciągnący się. On jest na zasadzie takiego kremu. Taki serowy krem. Coś jakbyś sos serowy miał w nachosach. Szczerze mówiąc, to smakuje jakbyś nachosy wziął z sosem serowym i zjadł. Delikatnie pikantne, takie jalapeno czuć. Więc ma tu swój urok. Dałbym to 4 na 7. Frytki również dałbym 4 na 7. Czyli mamy potężną 8. Teraz mamy Dino i standardowo zapiekaneczka, ponieważ znowu był słaby wybór, pełno pizz, ale gdzie są pozostałe fast foody? Proszę o robienie więcej mrożonych fast foodów poza pizzą, ponieważ pizza to jest wszędzie, ale żeby znaleźć coś lepszego, fast foodowego, mrożonego, to ciężko. Więc zaczniemy sobie od tej zapiekanki, fajnie spieczona, mozzarelka, pieczarki, tutaj już bez szynki. Mega chrupka na zewnątrz, ale środek miękki, czyli definicja zapiekanki spełniona. Osobiście uważam, że jest bardzo mało sera, ta bułka przejmuje większość i jest taka mega zapychająca, to nawet słychać po moim głosie, że mi tutaj staje w gardle. Bardzo bułkowe, takie suche, takie po prostu nijakie, ale fryteczki mogą zaskoczyć, ponieważ pierwszy raz trafiliśmy na frytki karbowane, innych niestety nie było. Niestety, zobaczymy. Są totalnie innej konsystencji, mega miękkie w środku. Posmak jest trochę takiej barowej frytki. Nie wiem, czy ty wiesz o co chodzi, ale często jak idziesz do jakiegoś miejsca takiego obiadowego, że to jest
dostajesz jakiś taki kotlet i dostajesz frytki, no to smakuje jak taka barowa, restauracyjna, słabej jakości frytka. No niestety nie podchodzi mi to dobrze, było dużo lepszych frytek w tym materiale. Zapiekanka 2/7, frytki 3/7, czyli 5, ale w całości. No to pora na Auchan. Mamy kolejny dzień, musiałem zrobić sobie minimalną przerwę, ponieważ już czułem po prostu taki przesyt frytkami, że ten test byłby nierzetelny, więc mamy kolejny dzień, mamy new cut, nie że nowy kot, tylko new cut, nowe cięcie, fresh barber wyjechał, człowieku, oceń fryzurę od 1 do 7 w komentarzu właśnie w tym momencie. Tu bok, tu przód, tu ten i zacz tył jeszcze. Nice. No to co, lecimy sobie pierwsze co z fryteczkami. Z zewnątrz wyglądają naprawdę przyzwoicie, mocno spieczone, ale w środku są miękkie, więc podoba mi się to, że one się tak zabrązowiły, a pomimo tego w środku jest mega poduszeczka, czyli jest miękko. Fajnie to wjeżdża. Frytki wysoko, 6/7 bym dał, naprawdę mi smakują, ale trzeba to przyznać, że niektóre frytki smakują do siebie po prostu tak bardzo podobnie, a tutaj burger, w końcu coś fast foodowego innego niż zapiekanki, niż nuggetsy, mięso i tak dalej. Bułka wyszła fajna, jest chrupiąca, w środku miękka, więc podobnie jak frytki, ale co tu się stało z serem? No to nie mam pojęcia, tutaj wygląda jakby to oscypek był zjarany. Ten kotlet mięsny też jakby do końca się nie zrobił. Tam była opcja jeszcze do przygotowania w mikrofali, ale myślę, że wtedy to wyszłoby jeszcze gorzej, no bo jak może smakować coś z mikrofali, takiego przygotowanego mrożonego? No myślę, że to byłoby ciapowate i takie niedobre. Opcje piekarnikowe do podgrzewania są zdecydowanie lepsze, no ale ten burger wyglądem nie zachęca. Zobaczmy jak w smaku. Chrupkości tutaj nie można odmówić, ponieważ jest jej naprawdę w bród, ale to mięso jest naprawdę średnie. Mielonka, jeszcze mam wrażenie, że ono jest taki kolorystycznie też troszeczkę dziwne. Dam szansę jeszcze jednego gryza. Nie no, mega słabe, 1/7, chyba najgorszy, jeżeli chodzi o mrożony fast food do tej pory. Szkoda, myślałem, że inna propozycja zaskoczy, a tutaj niestety na niekorzyść, więc może lepiej zostaniemy przy tych zapiekankach i nuggetsach, bo to wychodzi zdecydowanie lepiej. To lecimy z Biedronką, fryteczki, a z propozycji fast foodowej mamy coś takiego na wzór McDonaldowego chicken boxa. Zaczniemy sobie standardowo od fryteczek, fajna chrupiąca tekstura, widzę, że znowu się pojawiła na frytce. Tu już muszę powiedzieć, że przewodzą one naprawdę dobry smak. Na tle tych pozostałych przebijają się chyba najlepiej. To jest dziwne, ponieważ teraz po takiej ilości frytek mam troszeczkę niechęć do jedzenia kolejnych, ale te naprawdę do mnie przemawiają i te frytki dałbym 7/7, są praktycznie idealne. A jeżeli chodzi o mięsko, no to lecimy z nuggecikiem. Mega chrupkie. One nie przypominają tych McDonaldowych. Bardziej chyba tamta panierka w tych pierwszych nuggetsach przypominała te McDonaldowe. Te po prostu takie z bułki tartej albo z kukurydzianej. Mamy jeszcze dwa sosy w zestawie. Słodko-kwaśny i słodkie chili. Sprawdzimy sobie je. Najpierw wjeżdżamy w słodko-kwaśny. To jest słodkie chili. Chyba, to jest słodko-kwaśny. To zupełnie nie przypomina tego z McDonalda. Bardziej bym powiedział, że to jest taki coś jak tamten paprykowy, ale ten słodkie chili ciekawszy. I ten nuggets jest bardziej strukturalny, jeżeli chodzi o mięso, co także jest na plus. Teraz zobaczmy sobie te skrzydełeczka. Fajna paniera, podoba mi się to. Jest naprawdę dobrze. To jest jak połączenie McDonalda i KFC w jednym, ponieważ to mega trąci vibe'em z KFC, a tu mamy takiego lekkiego maczka. Mega mi to siedzi. Ta pozycja śmiało 6/7, czyli wydaje mi się, że punktowo Biedronka wyszła tutaj najlepiej. Opłacało się czekać do końca. Biedra pod względem punktów wygrywa, ale jeżeli chodzi o topowy produkt, no to zostawiłbym naszą 7 jabłkowe ciastko na pierwszym miejscu. Obejrzyj poprzednie filmy.